Cześć, co tam u Was? W dzisiejszym vlogu opowiem troszeczkę o tym, w jaki sposób zacząłem interesować się informatyką, gdzie ja nabyłem te wszystkie umiejętności, gdzie nabyłem podstawowy zakres wiedzy i ogółem jak się rozbudowywała ta wiedza i pasja. Wszystko o tym opowiem w tym vlogu, także co? Zaczynamy! Zacznijmy wszystko od początku. Pasja do informatyki rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku. Wtedy w Polsce i na Ukrainie organizowane były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli Euro 2012. Bardzo pamiętam te mistrzostwa, bo miałem sporo gadżetów, w tym koszulkę, maskotki, nawet miałem album z naklejkami, zbierałem naklejki, prawie uzbierałem wszystkie. Nie pamiętam jednak, ile uzbierałem dokładnie, chociaż szacuje się, że około 350, nawet 400 naklejek. Prawie wszystkie z nich uzbierałem. Ale jak już mówiłem, nie pamiętam ile dokładnie. Ale dobra, ale to nie temat dzisiejszego vlogu, ok? Mamy mówić o tym, w jaki sposób zainteresowałem się informatyką. Więc tak, jak mówiłem, wszystko zaczęło się w czerwcu 2012 roku, kiedy na strychu jeszcze miałem swój pierwszy komputer. Ten, który dostaliśmy w październiku 2004 roku. Na pewno pamiętam specyfikację, czyli Athlon 1300, 1 GB RAMu, Radeon 9600 Pro, 160 GB dysk, jeszcze Windows XP w tamtych czasach był bardzo popularny, nawet z niego były robione różne memy, nawet te internetowe i mam z tym najlepsze wspomnienia. Jednak jego żywot zwieńczony był niestety możliwe, że padła płyta główna. Wszystkie pozostałe podzespoły były sprawne. Można by jeszcze wnioskować, że mogłyby się pojawić problemy z procesorem, więc dlatego ten komputer zakończył żywot, chociaż mógł mieć drugie życie, gdyby u niego wymieniona zostałaby płyta główna wraz z procesorem, ale wtedy równoznaczne byłoby z wymianą pamięci RAM. Chociażby w 2009 roku już wchodziły DDR trójki, a nawet jeszcze później. Ale cóż, jak to wszystko się zaczęło tak właściwie? Zaczęło się od poradników, jak złożyć komputer według CD Action, potem oglądałem poradnik u Black White'a, każdy z fanów informatyki ten kanał kojarzy. Jeszcze oglądałem kanał Dawid N20, u niego pierwszy film jaki obejrzałem to była diagnoza przed naprawą komputera, jeszcze chodził na Windowsie XP i potem była naprawa tego komputera. Już z tych dwóch filmów nie pamiętam, co było dokładnie robione. Z tego co pamiętam, to w drugim filmie z tego komputera było czyszczenie sprężonym powietrzem. Z tego co pamiętam, no i jeszcze system nie chciał startować. I pamiętam z diagnozy komputera, że był taki błąd zwany system, ale zresztą macie napisane na ekranie, jakby ktoś chciał się dowiedzieć. Aha, system is running false state jako tako. Ale dobra, na ekranie to macie napisane, no nie? I w późniejszym czasie oglądałem kolejne filmy związane z informatyką, zwłaszcza inne wersje poradnika, jak złożyć komputer, na przykład u Black White'a, czy na kanale Wideotesty. Potem zagłębiałem się w kolejne filmy z serwisowania komputerów, czy też laptopów. Wiele tych filmów oglądałem, aż te filmy sprawiły, że zacząłem rozkładać tamten komputer z 2004 roku i składałem go ponownie. Niestety jednak komputer nie chciał startować. Chyba właśnie z powodu płyty głównej, albo z procesora, albo pasty termoprzewodzącej nie było, bo była tamta wyczerpana i nie miałem takich doświadczeń z składaniem komputera. Robiłem to wszystko po raz pierwszy w tamtym okresie, ale uwierzcie mi, pamiętam to, wtedy nie miałem takich doświadczeń. Przechodząc dalej, dłuższe zainteresowanie sprawiło, że pod koniec szkoły podstawowej postawiłem za zadanie zostać informatykiem, pójść do technikum dobrego i zdobyć zawód. Musiałem poczekać na to gimnazjum. Przez te całe gimnazjum czekałem, oglądałem kolejne poradniki, kolejne filmy związane z informatyką, również prezentacje podzespołów komputerowych, różne upgrade'y, tuningi itd. Aż do czasu, kiedy przyszedł czas egzaminów gimnazjalnych, trzeba było jeszcze wcześniej określić się, do jakiej szkoły chce się złożyć papiery. Po tych wszystkich egzaminach, jak wszystkie te dokumenty zostały złożone,
Wtedy dostałem informację od jednej ze szkół, że się dostałem i trzeba było jeszcze w przeciągu paru dni potwierdzić wolę przyjęcia. Potwierdziłem i się dostałem do zespołu szkół mechanicznych numer 1. Ale to wszystko mówiłem w poprzednim filmie, jak już mówiłem, w karcie prawym górnym rogu ekranu w linku w opisie macie link do filmu, w którym będziecie mogli zobaczyć moje przemyślenia na temat nauki w technikum. I więc tak, jeżeli chodzi o naukę w technikum, to nabyłem mnóstwo umiejętności w kwestii składania komputerów, instalowaniu systemów operacyjnych, oprogramowaniu różnorakiego, a także jeszcze lepiej się nauczyłem pisania stron w HTML-u, lepiej niż w gimnazjum, bo w gimnazjum był HTML w klasie 3, ale powiem szczerze, że byłem z tego kiepski, ale dzięki technikum nauczyłem się efektownie pisać strony w HTML-u, a także w CSS-ie i nauczyłem się podstaw JavaScriptu i PHP. Nie miałem takiej wiedzy wystarczającej, żeby można było napisać z głowy, ale wiadomo, znam jej podstawy, więc nie będę Wam o tym mówić, bo troszeczkę byłoby ciężko się na tym rozgadywać. I potem w 2017 roku, kiedy rozpoczynałem klasę drugą, pojawiła się idea złożenia swojego komputera z nowych podzespołów i to na podstawie swojej wiedzy nabytej od 2012 roku. Jednak zastanawiałem się, gdybym składał okiem laika jako amator, to byłoby takie wątpliwości, czy zrobię to w sposób prawidłowy, żeby niczego nie uszkodzić. Jednak ostatecznie kupiłem gotowca od firmy MSI. Znaczy się dostałem, nie kupiłem, co ja mówię. I wtedy na święta w 2017 dostałem gotowca od firmy MSI. Był to komputer dla graczy i ten komputer miałem przez rok i miesiąc z kawałkiem. Pod koniec 2018 roku uznałem sobie, że nie będę już grać w żadne gry komputerowe, bo uznałem, że można się od nich uzależnić, już przestały mi sprawiać przyjemność niż kiedyś, że nie mam chęci na gry komputerowe, więc pojawiła się idea, żeby posiadać MacBooka. MacBooka mam już prawie 2 lata, dokładnie ponad 1,5 roku. Jestem z tego zadowolony, chociaż mankamentem jest takim, że mam klawiaturę typowo nordycką, czyli albo norweską, albo duńską, bo to są te same znaki. I do dnia dzisiejszego posiadam MacBooka Air, ale z 2017 roku wersja 13-calowa. Dlaczego wersja 2017? Z tego względu, że miał jeszcze standardowe porty USB i czytnik kart pamięci SD. Tego potrzebowałem, ponieważ mam parę pendrive'ów, parę kart pamięci SD, które mogą mi się przydać w każdej chwili i gdybym kupiłbym nową wersję, gdzie są USB typu C, musiałbym dokupywać jeszcze osobno adapter na różne porty, na USB, na Thunderbolta, na czytnik kart pamięci i tym podobne, więc dlatego wersja 2017 była dla mnie strzałem w dziesiątkę właśnie z tych argumentów, o których mówiłem przed chwilą. Do dnia dzisiejszego wciąż się interesuję informatyką, nowymi technologiami z nią związane i nie tylko. Mam dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, więc mam profil technik informatyk, mam zawód już mam na całe życie. Wszystkie egzaminy zdałem za pierwszym razem, o nich mówiłem już w tym poprzednim vlogu, więc do czego zachęcam do oglądania. Także co, napiszcie w komentarzach, czy interesujecie się informatyką, nowymi technologiami z nią związanymi, nie tylko. Ogólnie napiszcie w komentarzach, czy mieliście do czynienia ze składaniem komputerów, upgrade'owaniem i tym podobne. Wszystkim podzielcie się w komentarzach poniżej. Także co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało jak zwykle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.